Teatr, zdaje się, zrodził się z tego, że jak grupa współmieszkańców upolowała mamuta, zjadła i usiadła na kamieniach, to utworzyła z nich krąg, zapaliła w środku ognisko i chciała mieć jakąś kreację. Wielokrotnie mieszkałem na Pradze, więc Praga była mi już obeznana. No i tak trafiłem na dwa pierwsze adresy. Pierwszy Targowa 80, a od 2001 w byłej fabryce gumki Myszki tu na 11 listopada. Natomiast przede wszystkim to radość, że można było mieć własny teatr, własną przestrzeń o gabarycie, który już daje pewne szanse w gabarycie przestrzennym budowania spektakli typu wizualnych. Wielokrotnie, gdy już byliśmy dosyć osiadli na Pradze do tego stopnia, że swoje pionierstwo tutaj traktowaliśmy z lekkim posłannictwem i robiliśmy taki cykl imprez Sąsiedzi dla sąsiadów. Było tego 5 edycji, kiedy media były dosyć zainteresowane tą dziwną sytuacją, że na kryminalnej Pradze rodzi się Kreuzberg. To wiedziałem już, że Praga sama mnie zaraziła sobą. Przy Pradze nie tylko bywałem, ale zaczynałem już coś wiedzieć o tej Pradze. Musieliśmy prosić naszych sąsiadów praskich o pozwolenie na przykład, by wchodzić w ich podwórka. Zatem te więzi były oczywiście dużo bardziej pogłębiane. Ja dosyć wcześnie traktowałem rzeźby nie tylko jako przedmiot, jak to się mówi, wieloprofilowy obiekt do ekspozycji galeryjnej, tylko rzeźbę szerzej, jako przestrzeń, a nawet jako przestrzeń performatywna. Byłem performerem również i dosyć szybko okazało się, że ilość elementów wizualnych, które buduję i które przypominają trochę rekwizyty, jest bardzo pociągająca i performatywność zamieniła mnie się w teatr. Wtedy określeniem takiej formy było teatr plastyczny, potem bardziej aktualne stało się określenie teatr narracji wizualnej i właśnie to uprawiam. Ja uczyłem 3 co najmniej dyscyplin, bo również uczyłem scenografii na Wydziale Scenografii, a w zasadzie sposobów komponowania przestrzeni. I to byłoby najbliższe temu, od czego zacząłem, czyli tych sztuk performatywnych. Jak ożywiać przestrzeń, jakie są zasady ożywiania przestrzeni. Równocześnie cały czas byłem pracownikiem Wydziału Rzeźby w pracowni bardzo wybitnej postaci, profesora Grzegorza Kowalskiego, który wydał całą plejadę dzisiejszej historii sztuki. Kozyry, Żmijewskiego. No i tam już były zabawy na przestrzeni czysto kreacyjnej, już z pominięciem rzeźby właśnie rozumianej tak tradycyjnie. I przez jakiś czas prowadziłem na rzeźbie pracownię rzeźby w architekturze, a zatem też rzeźbę jako pewnego pretekstu, by spotkać się z przestrzenią bardziej skomplikowaną. I tego też uczyłem. Rzeźbiłem ludźmi i światłem. Światło jest podstawowym komponentem, bo to jest taki piękny moment dla teatru w ogóle, a dla tego typu teatru, który uprawiam. To jest ten moment, kiedy się wszystko rodzi. Przychodzimy, lubimy, by nam się ściemniło i by zaczęła się bajka. No i w tym momencie zaczynamy rozdawać poszczególne elementy, by ta bajka się sprawdziła. A
tym momentem kreacyjnym dla oka właśnie światło jest pierwszym. To jest inicjacja spotkania. To jest pierwszy moment, w którym możemy powiedzieć, co wizualnie się wydarzy. Potem to można komplikować i właśnie troszkę mnie to uwiodło, że można komplikować owym światłem całą narrację. Tak, później jest 3, 4. Ale nowy element macie, gołębicę jakąś widziałem. Aliska, jakaś gołębica była, coś, jajeczko, coś. Ciut dłużej możesz rozstać tam na tyle. Wiesz, bo Tomek tu nadaje spokojnie, wchodzi w temat, ma jeszcze nie użyć przestrzeni. Natomiast ludzie mi początkowo byli potrzebni troszkę do przesuwania elementów scenicznych, rekwizytów, zmiany przestrzeni. Współpracowałem z rzeźbiarzami, z moimi przyjaciółmi, z moimi studentami. I stopniowo ten ruch wydał mi się równie interesujący niż sama zmienność przestrzeni, ich ruch w przestrzeni. I tu coraz częściej współpracowałem z tancerzami. Dzisiaj w zasadzie to są głównie tancerze albo osoby uprawiające sztuki performatywne. Uwielbiam, gdy ludzie kreują przestrzeń i uwielbiam to dobrze wyświetlać albo patrzeć, jak można owym światłem być tak samo ważnym jak człowiek ze swoją kreacją na scenie. Taka bezpośrednia inspiracja występowała u mnie nieczęsto i raczej jakby to powiedzieć, jazzowałem na motywie. To znaczy nie próbowałem tych obrazów ożywiać, raczej myślałem, jak te obrazy mogłyby się konstruować w tak innym medium, jak nie płaskość i nie barwność, bo barwy używam dosyć skąpo. Natomiast bardzo jest dla mnie inspirująca fotografia i tu najczęściej koncepty, rozwiązania scen bywa, że wynikają z fotografii. Mam kilku takich mistrzów, do których zawsze na kolanach i też na podobnej zasadzie. Wtedy ta siła wizualna, która jest pierwszą inspiracją, ale dla mnie plastyka to nie jest rzecz najważniejsza, powiem nieskromnie, w tym robię. Czyli nie potrzebuję aż tak silnej inspiracji. Natomiast jest ogromnie ciekaw ten moment, który fotografia przenosi i który bardzo miło i łatwo omawiać z tancerzami jako powód naszej przygody scenicznej, mianowicie ten moment uchwycenia tu i teraz. Czyli można sobie domniemywać, czym ta osoba jest, co to za stan, jak ten stan mógł wyglądać w innej sytuacji, jak się mógł toczyć dalej, albo co było przed nim. Tym fotografikiem, którego zawsze chętnie nawiedzam, by troszeczkę wyssać tej materii, jest Irving Penn, wybitny amerykański fotografik, który pracował w bardzo wielu obszarach stylistycznych, jakościowych, więc jest trochę kopalnią takiej materii, a to jak widział ludzi jest mi potwornie bliskie, bardzo mi bliskie, jak on dostrzegał kamerą, a jak ja próbuję dostrzegać via światło. Mieliśmy taki spektakl, który nazywał się Sekstet, 3 duety i spinka i troszkę w tej nazwie już się zawiera ten typ narracji, którą pracujemy, czyli poetyckie, troszkę absurdalne. Na pewno to nie jest proza, na pewno to jest rodzaj poezji. Spektakl, który powstawał improwizacyjnie, właśnie na podstawie 3 fotografii Irvinga Penna. Powstało bardzo wiele scen, które właśnie
rozmawiały z tymi 3 prostymi pretekstami wizualnymi. Mniej więcej na tym spektaklu utworzył się w zasadzie zespół, z którego trzonem współpracuję cały czas. Bardzo często mieszam techniki, bardzo często współpracuję z ludźmi, którzy są narzędziowymi w tańcu, to znaczy znają klasykę, znają modern, jazz, tańczą na rurze, tańczą na trapezie. Taka mieszanka technik jest dla mnie ogromnie inspirująca, bo myślę zresztą, że moje spektakle są taką mieszanką technik. Po drugie, bardzo lubię współpracować z ludźmi, którzy niosą pewne, nazwałbym to, cechy wizualne z natury rzeczy. Najczęściej to są młodzi ludzie jednak. To się określa chyba osoby spragnione innych form partycypacji w kulturze, bo to jest propozycja nie na tak zwane wysokie schody teatru repertuarowego, a zatem wymagająca pewnego typu subiektywnych potrzeb. I po drugie otwarta na rodzaj teatru, który nie operuje słowem, czyli właśnie poetyckiego, a nie prozatorskiego. Tworzy się dla siebie z tą nadzieją, że jest kilku podobnie złaknionych. Od kilkunastu lat udaje się mi tych złaknionych pozyskiwać.